Wakacje to czas, który zwykle kojarzymy z podróżami i wypoczynkiem. Wtedy też najczęściej korzystamy z urlopów wypoczynkowych. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu wynosi 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, lub 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Lata zatrudnienia liczy się w sposób następujący. Każdy poziom wykształcenia ma przypisany w kodeksie pracy odpowiedni wymiar lat do stażu. Do lat wynikających z wykształcenia dodaje się lata pracy zawodowej. Przykład? Dyplom ukończenia szkoły wyższej to odpowiednik 8 lat pracy, więc do osiągnięcia urlopu w wymiarze 26 dni trzeba przepracować dodatkowo 2 lata po skończeniu szkoły wyższej. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części, ale co najmniej jedna część powinna trwać nie krócej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracodawca jest obowiązany na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym udzielić mu nie więcej jak 4 dni urlopu w danym roku kalendarzowym. Pracownik powinien zgłosić żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Urlopu niewykorzystanego w danym roku kalendarzowym, za który urlop przysługuje, należy udzielić pracownikowi najpóźniej do dnia 30 września następnego roku. 26 dni urlopu to z pozoru niewiele, jednak zaskakująco dużo osób ma problem z wykorzystaniem całości urlopu w trakcie roku. Zaległy urlop wypoczynkowy przedawnia się po 36 miesiącach, stąd w takich przypadkach następuje skumulowanie znacznej ilości dni urlopu wypoczynkowego. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Oprócz płatnego urlopu wypoczynkowego, Kodeks pracy dopuszcza także możliwość skorzystania z urlopu bezpłatnego. Kodeks pracy daje także pracownikom prawo do urlopu bezpłatnego. Pracodawca udziela urlopu bezpłatnego na wniosek pracownika. Za czas trwania urlopu bezpłatnego pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia za pracę. Za czas trwania tego urlopu pracownik nie nabywa też innych uprawnień pracowniczych.